Viva la Polonia! Krzyczeli Włosi na widok polskich wojsk wyzwalających miasta słonecznej Italii. Nie inaczej sytuacja wyglądała w Bolonii, do której Polacy wkroczyli nad ranem 21 kwietnia 1945 roku. To również wtedy na miejskim ratuszu zawisła biało-czerwona flaga, która miała pokazać, że Polacy są i walczą, choć sytuacja polityczna była dla nich ówcześnie wyjątkowo niekorzystna. Jak wyglądały kulisy tych niezwykłych wydarzeń, które przyniosły wieczną chwałę polskiemu orężowi? Zapraszamy na kolejny film. Niniejszy film powstał we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dzięki któremu mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach poświęconych 80. rocznicy wyzwolenia Bolonii. Genezy powstania II Korpusu Polskiego należy upatrywać na Bliskim Wschodzie, a mówiąc precyzyjnie, w rejonie irakijskiego miasta Kirkuku. To właśnie tam, 21 lipca 1943 roku, na podstawie wydanych miesiąc wcześniej przez generała Władysława Sikorskiego rozkazów z poszczególnych jednostek Armii Polskiej na wschodzie, utworzono II Korpus Polski. Dowódcą formacji mianowano generała Władysława Andersa, którego bezpośrednim zastępcą, a ostatecznie i następcą, został generał Zygmunt Bohusz-Szyszko. W ciągu kolejnych 2 miesięcy żołnierze II Korpusu zostali skierowani do południowej Palestyny, a poszczególne oddziały rozlokowano w takich miejscowościach jak Julis, Mugazi Nuseirat, Izdut, Beit Jira czy Gaza. Na terenie Palestyny Polacy pozostawali do późnej jesieni, kiedy to w listopadzie 1943 roku zapadły decyzje o przegrupowaniu żołnierzy korpusu na tereny Egiptu. Jako pierwsi dotarli tam żołnierze z III Dywizji Strzelców Karpackich, a pozostałe oddziały dotarły tam na początku 1944 roku. Polaków rozmieszczono w oddalonym o 30 km na zachód od Izmaili obozie Kasasin. Równolegle polskie oddziały skierowano ku wybrzeżom słonecznej Italii. Jako pierwsi do portu w Tarencie dotarli wspomniani już wcześniej żołnierze III Dywizji Strzelców Karpackich. W kolejnych tygodniach uczyniły to pozostałe oddziały II Korpusu Polskiego. Tutaj również rozpoczął się szlak bojowy polskich żołnierzy, który prowadził przez takie miejscowości jak Bari, Canosa, Foggia, Lucera, Campobasso i oczywiście Monte Cassino, gdzie doszło do bitwy, która na stałe wpisała się w polskie serca i polską historię. Walka o klasztorne wzgórze była istotnym elementem operacji mającej na celu przełamanie tzw. linii Gustawa, czyli rozciągającej się na długości 130 km linii niemieckich fortyfikacji, którą wyznaczały wzgórza Monte Cairo, San Angelo, Passo Corno i oczywiście Monte Cassino. Przebiegające w tym miejscu górskie pasma już od czasów starożytnych stanowiły główną linię obrony dla Italii. Z kolei dla wszystkich tych, którzy chcieli dostać się do Rzymu, ich zdobycie było po prostu niezbędne. Niemcy doskonale zdawali sobie z tego sprawę, a dowódcy Wehrmachtu mieli nawet mawiać, że ten, kto ma masyw Monte Cassino, jest panem. Dla obu stron zdobycie pasma było więc sprawą życia lub śmierci. Pierwsze próby zdobycia pasma podjęto już 17 stycznia, jednakże Niemcy zorganizowali fenomenalną obronę. Ponadto żołnierze Wehrmachtu ze wspomnianych wzgórz jak na dłoni widzieli atakujące wojska. Alianci próbowali oczywiście ominąć Monte Cassino i przeprowadzić desant pod Anzio, jednakże fortel ten zakończył się klęską. Od pierwszego styczniowego natarcia niemal każde kolejne kończyło się porażką. Ostatecznie dowództwo podjęło bardzo kontrowersyjną decyzję o zbombardowaniu zabudowań klasztornych. Warto jednak zauważyć, że w momencie podjęcia tej decyzji nie było na ich terenie żadnych większych wojsk. Na wzgórzu znajdowała się przede wszystkim szukająca schronienia ludność cywilna, zakonnicy oraz niespotykana liczba dóbr kultury. Pamiętajmy bowiem, że początki klasztoru sięgają, a w zasadzie sięgały, VI wieku. Z zagrożenia doskonale zdawali sobie sprawę Niemcy, którzy ewakuację dóbr kultury i ludności cywilnej podjęli już w styczniu 1944 roku. Na terenie opactwa, w przededniu bombardowania, pozostali opat, 10 braci i ponad 100 cywilów. Haniebną decyzję o bombardowaniu wzgórza podjęto 14 lutego. Stało to oczywiście w absolutnej sprzeczności z traktatami międzynarodowymi oraz wszelkimi deklaracjami, przeciwko którym 15 lutego wystąpiło 256 alianckich bombowców, które zrzuciło na zabytkowy klasztor 576 ton bomb. Blisko 1500-letni zabytek
po prostu przestał istnieć. Czy przyniosło to jakiekolwiek korzyści? Wręcz przeciwnie, ruiny okazały się idealnym miejscem do tego, aby prowadzić zaciekłą obronę, co potwierdzały kolejne nieudane alianckie natarcia. Impas został przerwany dopiero w kwietniu, dopiero podczas 4. uderzenia, w którym wzięli udział żołnierze II Korpusu Polskiego. Atak poprzedzony brytyjsko-polskim ostrzałem artyleryjskim rozpoczęto 12 maja o godzinie 1. Teren był wyjątkowo trudny, pełen zasieków i min, którym wtórował niemiecki ostrzał prowadzony z bunkrów, artylerii oraz moździerzy. Polacy napierali z olbrzymią odwagą, ponosząc przy tym niemałe straty. Do samej godziny 8:30 Niemcy przeprowadzili aż 5 kontrataków. O godzinie 14 postanowiono się ostatecznie wycofać na pozycje wyjściowe, a przez kolejne dni prowadzić ostrzał nękający niemieckie pozycje. 16 maja Polacy zdobyli wzgórze Widmo, a nazajutrz udało się zdobyć i utrzymać wzgórza 593, Monte Castellone i Massa Albaneta. Pod koniec dnia opanowano zaś Colle San Angelo. W obliczu tych druzgocących faktów Niemcy podjęli decyzję o opuszczeniu ruin klasztoru, które 18 maja o godzinie 10 zostały opanowane przez polskie oddziały. Na ruinach klasztoru zatknięto polską flagę, a plutonowy Emil Czech punktualnie o godzinie 12 odegrał hejnał mariacki. Po zajęciu klasztoru 19 maja 1944 roku Polacy przystąpili do oczyszczania z niemieckich wojsk wzgórza 575 oraz San Angelo. Polscy ułani zajęli również Piedimonte, Passacorno i Monte Cairo. Tym samym droga do stolicy Włoch, wiecznego miasta, została otwarta. Rzym został zajęty przez Amerykanów 4 czerwca, czyli dokładnie 2 tygodnie po krwawej bitwie o klasztorne wzgórza, podczas której to zginęło 860 żołnierzy. Polegli bohaterowie spoczywają dzisiaj na przepięknej polskiej nekropolii usytuowanej u stóp Monte Cassino. Po niezbędnej reorganizacji żołnierze II Korpusu przystąpili do dalszych działań. 18 czerwca zajęto Pescarę, a następnie Loreto, Recanati, Osimo, Castellifardo oraz wzgórze San Pietra, spod którego wyruszono w kierunku Ancony, której rozkaz zdobycia generał Władysław Anders otrzymał już 16 czerwca. Polacy przystąpili do natarcia na to piękne nadmorskie miasto 17 lipca i zdobyli je nazajutrz. Było to możliwe za sprawą przeprowadzenia sprawnego manewru oskrzydlającego. Większych problemów nie sprawił również pościg za Niemcami. O godzinie 14:30 triumfalnie, ale z pokorą, żołnierze 3. Pułku Ułanów Karpackich wkroczyli do miasta. Zdobycie Ancony umożliwiło dalsze nacieranie w kierunku nadmorskim. 5 sierpnia Polacy dotarli do rzeki Cassano, gdzie wywiązały się zaciekłe walki z Niemcami, a następnie Metauro, Folia i Pesaro, którego zajęcie przełamało pierwszą linię Gotów. 5 września Polacy zajęli jeszcze Rimini, po czym zeszli do odwodu 8 Armii i ześrodkowali się w rejonie rzeki Chianti. Do kolejnych operacji przystąpiono z początkiem października. Mimo licznych sukcesów II Korpusu warto zauważyć, że walki, w których brali udział Polacy, nigdy nie były łatwe, a oni sami niejednokrotnie musieli zmagać się z wytrawnymi oddziałami niemieckimi. Warto również zauważyć, że od 10 października, to jest początku walk w Apeninach Emiliańskich, przyszło Polakom walczyć w wyjątkowo trudnych warunkach, co uczciwie podkreślono w biuletynie działań wojennych. Góry noszą charakter dziki, poszarpany o dużych różnicach wysokości względnej. Pełno ostrych szczytów, stoków urywających się gwałtownie prawie pionowymi zboczami, do 70 stopni pochylenia, wąskich grani i ostrych krawędzi. Zbocza są na ogół strome, łagodnych stoków niewiele. Drożnia, nadająca się do ruchu samochodowego, jest bardzo skąpa. Od 10 października 1944 roku żołnierze II Korpusu Polskiego prowadzili działania w rejonie Piero di Bagno, zdobyli miejscowość Santa Sofia oraz opanowali Predapio i górę Monte Grosso w prowincji Forli Cesena. Pod koniec listopada zdobyto również szereg miejscowości na zachód od Brisighella i na południowym brzegu rzeki Senio. Front włoski zastygł w grudniu 1944 roku i takim pozostawał przez kolejne miesiące, a mówiąc precyzyjnie, do kwietnia 1945 roku. W tym czasie ani Niemcy, ani alianci nie podejmowali żadnych większych operacji militarnych. To wszystko zostało przerwane wiosną 1945 roku. Ostatnia wojenna zima okazała się dla Polaków wyjątkowo przykra. Wszystko za sprawą ustaleń podjętych podczas konferencji jałtańskiej, gdzie przywódcy 3 wielkich mocarstw dyskutowali na temat kształtu przyszłej Europy. Jednym z ważniejszych tematów trwającego tydzień spotkania była kwestia polska, czyli kwestia państwa, które jako pierwsze nie ugięło się żądaniom Hitlera i przystąpiło do
pełnej konfrontacji z agresywnym sąsiadem. Konferencja zakończyła się 11 lutego. Już nazajutrz w Londynie, Waszyngtonie i Moskwie ogłoszono komunikat, który informował o postanowieniach Wielkiej Trójki. To, co usłyszeli Polacy, było dla nich wręcz abstrakcyjne. W komunikacie podano, że po zakończeniu II wojny światowej wschodnia granica Rzeczypospolitej będzie przebiegała w zgodzie z tzw. linią Curzona, co oznaczało, że wschodnie województwa Rzeczypospolitej przestaną znajdować się w granicach państwa polskiego, a tym samym w granicach państwa polskiego przestaną znajdować się takie miasta jak Wilno, Lwów czy Grodno. Sytuacja w drugim korpusie stała się nie tylko smutna, ale również niezwykle napięta. Wielu żołnierzy służących we Włoszech pochodziło wszak z ziem, które miały odtąd znaleźć się poza granicami państwa polskiego. Do żołnierzy błyskawicznie dotarła smutna refleksja, że oto walczą oni na obcej ziemi tylko po to, aby nawet nie móc wrócić do własnych domów. Na los swoich żołnierzy oraz echa konferencji jałtańskiej obojętnym nie pozostawał generał Władysław Anders. Jednym z jego pierwszych kroków, mających na celu manifestację negatywnego nastawienia, negatywnych emocji strony polskiej, było wystosowanie listu do generała Richarda McCreery'ego, czyli głównodowodzącego 8. Armią Brytyjską, w której skład wchodził II Korpus Polski. W swoim liście polski generał napisał: widzę konieczność natychmiastowego zluzowania z odcinka bojowego oddziałów II Korpusu Polskiego. Wobec faktu, że ani ja, ani podwładni mi dowódcy nie mogli dzisiaj znaleźć w sumieniu swym uzasadnienia dla żądania od żołnierzy II Korpusu Polskiego nowych ofiar. Ponadto generał Anders wydał odezwę do samych żołnierzy II Korpusu, w której podkreślał: przebyliśmy razem wszystkie dotychczasowe ciężkie chwile, przeżyłem z wami wszystkie dole i niedole. I dziś wierzę, że Bóg Najwyższy pozwoli narodowi i żołnierzowi polskiemu przetrwać obecny najcięższy okres i przezwyciężyć wszystkie przeciwieństwa piętrzące się przed nami na drodze do wolnej i niepodległej Polski. Ja, jako wasz dowódca, uczynię wszystko, aby postępowanie wasze było takie, jak tego wymagać będzie dobro ojczyzny i honor narodu. Pamiętajcie zawsze o tym, że im ciężej nam będzie, tym bardziej musimy być zwarci, zdyscyplinowani, spokojni i mieć wiarę w sercu. Żołnierze byli skonfundowani całą sytuacją, absolutnie nie wiedzieli, jak mają sensownie zareagować na to, co spotkało Polskę. Niektórzy obawiali się demobilizacji, inni aresztowania, a jeszcze inni myśleli o buncie. Naprawdę sytuacja była przygnębiająca. Jeszcze niedawno ramię w ramię walczono z Brytyjczykami, którzy z dnia na dzień okazali się zdrajcami. Brytyjscy dowódcy najczęściej ze względu na własne interesy starali się deeskalować napięte nastroje. Jeśli chodzi o zwykłych żołnierzy, to niejednokrotnie zapominali oni w języka w ustach, sami nie do końca rozumiejąc treść ustaleń. Wybitnie nerwowo i arogancko zareagował premier Winston Churchill, który z generałem Władysławem Andersem spotkał się 21 lutego, czyli 10 dni po zakończeniu konferencji jałtańskiej. Brytyjski premier wygarnął wtedy Polakowi: wy sami jesteście temu winni. Już od dawna namawiałem was do załatwienia sprawy granic z Rosją sowiecką i oddania jej ziem na wschód od linii Curzona. Gdybyście mnie posłuchali, dzisiaj cała sprawa wyglądałaby inaczej. Myśmy wschodnich granic Polski nigdy nie gwarantowali. Mamy dzisiaj dosyć wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy. Może pan swoje dywizje zabrać. Obejdziemy się bez nich. Anders nie dał się jednak zbić i po żołniersku odpowiedział Churchillowi: nie mówił pan tego przez ostatnich kilka lat. My nadal chcemy się bić, ale o Polskę wolną i niepodległą. Rosja nie ma żadnego prawa do naszego terytorium, którego nigdy nie kwestionowała. Złamała wszystkie umowy i ziemię te w swoim czasie zagrabiła na mocy układu i przymierza z Hitlerem. Spotkanie rozpoczęło się w bardzo nerwowej, a zakończyło w niezwykle chłodnej atmosferze. A co na to wszystko brytyjscy politycy? Dokładnie dzień po objęciu przez generała Władysława Andersa funkcji naczelnego wodza, co nastąpiło 26 lutego, w Izbie Gmin podjęto się rozmowy na temat sytuacji Polski. Część członków Izby zgłosiła poprawkę mającą na celu wyrazić choćby symboliczne ubolewanie z powodu oddania drugiemu mocarstwu terytorium sojusznika, co było przecież jawnym pogwałceniem artykułu 2 Karty Atlantyckiej. Poprawka została jednak odrzucona aż 396 głosami. Za jej przyjęciem głosowało zaledwie 25 posłów. W całej tej historii niezwykle ponurym pozostaje fakt, że polscy żołnierze nie zostali zwolnieni ze służby. Z jednej strony nie zależało na tym Brytyjczykom, bowiem wbrew temu, co powiedział Churchill, polskie oddziały były bardzo potrzebne na froncie. Z drugiej strony samym Polakom zależało na dalszej walce, bowiem po ewentualnej demobilizacji
naprawdę nie stanowiliby oni żadnej wartości ani żadnej siły. Sytuacja była więc patowa. Nie pierwszy raz w naszej trudnej historii wyczekiwano wiosny, naiwnie upatrując w niej szansy na lepsze jutro. Decyzja o rozpoczęciu ofensywy w kwietniu zapadła już na początku 1945 roku, co samo w sobie było podyktowane analizą warunków atmosferycznych. Spodziewano się, że na początku drugiego kwartału pogoda nie będzie nazbyt deszczowa, co przyczyni się do dynamiki działań i szybkiego zdobycia terenów. Dowódca 15. Grupy Armii, Mark Wayne Clark, podjął decyzję o przeprowadzeniu manewru kleszczowego, mającego na celu odcięcie Niemców od przepraw przez Pad, co umożliwiłoby zniszczenie wrogich wojsk w Dolinie Lombardzkiej. Wraz z rozpoczęciem wiosennej ofensywy żołnierze II Korpusu przystąpili do ostatnich działań militarnych w swojej historii. Ich zwieńczeniem było zdobycie Bolonii w ramach operacji Buckland. Brytyjskiej 8. Armii, a tym samym II Korpusowi Polskiemu rozkazano uderzyć na Niemców z rejonu Rawenny, na Ferrarę i Modenę. Głównym elementem tej części operacji miało być przełamanie niemieckiej obrony nad rzeką Senio i zdobycie przyczółka za miejscowością Santerno, skąd miano rozwijać dalsze natarcie w kierunku Argenty, Mordano i Castel San Pietro. II Korpus Polski otrzymał do pomocy kilka jednostek brytyjskich, w których skład weszły formacje saperskie, artyleryjskie, pancerne i zmotoryzowane, w których służyli Nowozelandczycy, Hindusi oraz Włosi. Mimo tego, że Polacy byli zaprawieni w bojach, zadanie nie było łatwe. O ile wcześniej żołnierze II Korpusu walczyli w terenach górskich, o tyle okolice Bolonii były terenami stosunkowo łagodnymi, co wymagało konkretnej refleksji i dokładnego przygotowania. Naprzeciwko wojsk sprzymierzonych znajdowały się przy tym znaczne siły niemieckie, takie jak 10. Armia pod dowództwem generała Traugota Hera oraz 14. Armia generała Joachima Lemelsena, które były wspierane przez wierne Niemcom 4 dywizje włoskie. W marcu 1945 roku żołnierze II Korpusu otrzymali zadanie sforsowania rzeki Senio i przeprowadzenia natarcia wzdłuż głównego kierunku uderzenia armii. Do realizacji tego zadania przystąpiono w kwietniu 1945 roku, a główne dowodzenie nad Polakami przejął generał Zygmunt Bohusz-Szyszko. Do sforsowania rzeki wyznaczono żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich, którzy do wykonania zadania przystąpili 9 kwietnia 1945 roku. Przed godziną 14 zbombardowano niemieckie pozycje, a 2 godziny później przeprowadzono przygotowanie artyleryjskie poprowadzone przez 1200 dział. Główne natarcie przeprowadziła 5. Kresowa Dywizja Piechoty wspomagana przez 2. Brygadę Pancerną. Ponownie przeprowadzono manewr oskrzydlający, który spowodował odcięcie Bolonii od głównych niemieckich sił. Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu, a żołnierze alianccy przystąpili do działań pościgowych, w przypadku których na szczególną uwagę zasługuje działalność zgrupowania Rud pod dowództwem pułkownika Klemensa Rudnickiego. Pod jego rozkazami walczyły 3. Brygada Strzelców Karpackich i 4. Wołyńska Brygada Piechoty. Początkowo taktyka polegała na rozpoznaniu, pozorowaniu ataku, a następnie działaniach nękających. Sytuacja uległa zmianie 11 kwietnia, kiedy przystąpiono do pełnoeskalowego ataku. Odcięto niemieckie pozycje i 13 kwietnia zdobyto miejscowość Imola, a 4 dni później Castel San Pietro. Kluczowy element operacji Buckland zakończył się pełnym sukcesem. W tym czasie pozostałe oddziały II Korpusu realizowały inne zadania. W nocy z 14 na 15 kwietnia oddziały 6. Lwowskiej Brygady Piechoty przystąpiły do przełamania niemieckiej obrony na rzece Silaro, co zakończyło się pełnym sukcesem. Nazajutrz przystąpiono do kolejnych działań, którymi było zajęcie miejscowości Medycina. 17 kwietnia wywiązały się zaciekłe walki w rejonie rzeki Gajana, gdzie Niemcy przeprowadzili linię fortyfikacji zwaną Linią Anny, która była na tyle skuteczna, że odepchnęła Polaków, którzy musieli przejść do defensywy. Kolejną próbę wypadu na Gajanę podjęto w nocy z 17 na 18 kwietnia, jednakże niemieccy żołnierze z 1. Dywizji Spadochronowej skutecznie ukrócili swoich przeciwników. Kolejna bitwa, w myśl planu decydującego ataku, rozpoczęła się nad ranem 19 kwietnia. Atak piechoty poprzedziło bombardowanie lotnicze, dzięki któremu operacja zakończyła się sukcesem, jednakże po dużych stratach po obu stronach. W nocy z 19 na 20 kwietnia Polacy przeprowadzili pościg za Niemcami, jednakże ze względu na wyczerpanie oddziałów zakończył się on umiarkowanym sukcesem. Kolejne akordy bitwy o Bolonii rozegrały się na linii rzeki Idice, gdzie Niemcy stworzyli silnie umocnioną tzw. linię Dżingis-Hana. Walki były zaciekłe i ofiarne, jednakże zakończyły się sukcesem wojsk nacierających. W obliczu powyższych faktów dowództwo zgrupowania Rud
nakazało żołnierzom 3. Brygady Strzelców Karpackich czym prędzej uderzyć na Bolonię. W ataku na miasto wzięły udział 8 i 9 Batalion 3. Brygady Strzelców Karpackich. Polacy wkroczyli do miasta dokładnie o godzinie 6:05. Przeszli ulicami Bolonii, entuzjastycznie witani przez Włochów, a następnie polecili zawiesić biało-czerwoną flagę na budynku magistratu. Miasto było wolne, a Polacy po raz kolejny w swojej historii udowodnili, że nie obca im odwaga, bohaterstwo oraz walka za wolność, nie tylko swoją własną. Wyzwolenie Bolonii przyczyniło się do ostatecznej klęski III Rzeszy Niemieckiej na froncie włoskim i stanowiło przy okazji ostatnią bitwę, w której wzięli udział żołnierze II Korpusu Polskiego. Ostatecznie Polacy dotarli nawet w rejon Wenecji, jednakże nie pozwolono im maszerować dalej. Za granicą znajdowała się komunistyczna Jugosławia, a to groziło ewentualnym kontaktem między Polakami a przedstawicielami Związku Sowieckiego. W obliczu postanowień konferencji jałtańskiej niewątpliwie górę u Polaków wzięłyby nerwy, które niechybnie doprowadziłyby do konfrontacji z Sowietami. Na to jednak nie mogli i nie chcieli pozwolić sobie alianci. Sojusz z totalitarnym imperium okazał się dla nich ważniejszy niż obietnice, jakie złożono Polsce w 1939 roku. Wracając do Bolonii, to była ona nie tylko kresem wysiłku zbrojnego żołnierzy II Korpusu Polskiego, ale również swoistym symbolem. 9. Batalion Strzelców Karpackich otrzymał miano bolońskiego, a 17 dowódców uzyskało honorowe obywatelstwo miasta. Bolończycy byli Polakom naprawdę wdzięczni, a Senat Bolonii wręczył aż 215 pamiątkowych medali z inskrypcją o treści A Liberatori che primi entrarono in Bologna per benem Erenca. Walki o Bolonię przyniosły śmierć wielu Polakom. W zgodzie z ustaleniami Witolda Biegańskiego możemy podać, że straty wśród żołnierzy wyniosły poległych 170 oficerów i 210 szeregowych, rannych 87 oficerów i 1121 szeregowych, co łącznie daje nam 258 oficerów i 1338 szeregowych. Bohaterowie walk o wyzwolenie miasta są dzisiaj pochowani na polskim cmentarzu wojennym w Bolonii, największej tego typu nekropolii w Italii i jednym z 4 tego typu cmentarzy w tym kraju. Powstały z inicjatywy generała Władysława Andersa cmentarz został uroczyście poświęcony 12 października 1946 roku. Spoczęło tutaj aż 1432 żołnierzy II Korpusu Polskiego, poległych zarówno w walkach na linii Gotów, jak i w Apeninie Emiliańskim oraz oczywiście w bitwie o Bolonię, której rocznica oznacza dla nekropolii podniosłe uroczystości, przypominające o wkładzie polskiego żołnierza w walce o wolny świat. Szczególnie uroczyste obchody miały miejsce w tym roku, to jest w 80. rocznicę wyzwolenia miasta. Za ich organizację odpowiedzialny był partner niniejszego filmu, czyli Urząd do Spraw Osób Represjonowanych i Więźniów Politycznych, którego przedstawiciele umożliwili nam udział w tym podniosłym i pięknym wydarzeniu. Podczas kilkudniowych obchodów odwiedziliśmy Imolę, Castel San Pietro Terme, Silar, Casenaso oraz Bolonię i tamtejszy cmentarz. Jeśli będą Państwo podróżować po północy Włoch, to serdecznie zachęcamy do odwiedzenia tych wszystkich niezwykle ważnych miejsc dla polskiej historii. A póki co bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić pana Huberta Sobolewskiego, Tomasza Sadurskiego, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Małgorzatę Klamrę, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Pawła Łabno, Ewę Ogrodnik, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Krzysztofa Piotrowskiego, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Michaela Fendricha, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Julie Clark, Pawła Smolińskiego, Urszulę Babiuch, Katarzynę Rusnak, Aleksandrę Jakubiak, Piotra Sadorskiego i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.